Cześć, ja jestem Kin, a w tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o nowej książce z wydawnictwa Czarnego. Dzisiaj na Facebooku wyświetliło mi się, że wydawnictwo Czarne wydało Women Talking Miriam Toews, które po polsku nazywa się Głosy Kobiet. I w ogóle ma być jakiś film, nawet tego też nie wiedziałam. I ja tę książkę czytałam jakiś czas temu i dlatego chciałam coś o niej powiedzieć. To jest książka oparta na prawdziwej historii z mennonickiej kolonii w Boliwii, gdzie ludzie żyją w pewnym zamknięciu, w takiej religijnej społeczności, trochę jak Mormoni. W tej społeczności kobiety i dziewczynki były nawiedzane przez demony, które karały je za ich grzechy, a później okazało się oczywiście, że to byli mężczyźni, którzy dopuszczali się przemocy seksualnej. Zostali oni aresztowani i ta książka rozgrywa się jakby już po tym i jest próbą pogodzenia się, w jakiś sposób zastanowienia się nad tym, co te kobiety teraz powinny zrobić. Więc jest to historia prawdziwa, ale też jest to historia prawdziwa emocjonalnie, wydaje mi się, dlatego że sama Toews również była wychowana w mennonickiej kolonii. I kiedy czyta się tę książkę, to widać, że wszystkie te pytania stawiane przez kobiety to są pytania, które ona sama sobie stawiała i z którymi ona sama musiała w jakiś sposób sobie poradzić. I wydaje mi się, że właśnie dlatego ta książka działa, ponieważ czujemy tę prawdziwość i emocji, i kontekstu, i możemy sobie wyobrazić, jak te kobiety się czują, dlaczego ta kwestia jest dla nich tak skomplikowana. Jeśli chodzi o strukturę, to przypomina ona ten film, który wyszedł w zeszłym roku, który nazywa się Odkupienie, czyli są to naprawdę po prostu rozmowy. Jest to właściwie esej w formie dyskusji. Kobiety podnoszą różne argumenty i rozmawiają na ich temat. Mimo to wydaje mi się, że można być bardzo zaangażowanym czytając tę książkę, właśnie dlatego, że ona nie kreśli łatwego portretu tej sytuacji, ponieważ nie wszystkie kobiety się ze sobą zgadzają i są różne uwarunkowania i ekonomiczne, i społeczne, które mają wpływ na ich decyzje i na ich podejście do tego. Te kobiety muszą się mierzyć nie tylko z ich stosunkiem wobec mężczyzn w kolonii, szczególnie tych mężczyzn, którzy dopuścili się tej przemocy, ale również z ich stosunkiem wobec religii, która jest podłożem całej ich społeczności, ponieważ przemoc ta była możliwa właśnie w kontekście tej religii oraz także dlatego, że przez te lata różne zinternalizowane przekonania na temat samych siebie, na temat mężczyzn i na temat ich wierzeń nagle okazuje się, że być może są zupełnie nieprawdą. Zaznaczę jeszcze, że książka jest napisana z pewną dozą ciepła, nadziei i humoru. Więc jeśli boicie się, że to będzie zbyt ponure, zbyt przytłaczające, to moim zdaniem tak nie jest. Dlatego polecam, jeśli nie przeszkadza Wam, kiedy książka nie ma fabuły i jeśli chcielibyście otrzymać skomplikowany portret kobiet mieszkających w takiej kolonii.